O, jakie salony, dzień dobry, ja tu na salony przyszedłem. Dobry. Jak tam zdrówko? No spaliśmy może ze 2,5 godziny ulepione. Ale co, jedziemy dalej no. Wyjechaliśmy późno wieczorem. Ale po to w sumie co, 48 godzin przygotowań. Traska pod Wrocław. Koniec baterii. Naładowaliśmy. Jesteście. Wy też przynajmniej odżyliście, co? Nie, my o trzeciej nie spaliśmy. Nie? Nie, się posiedzieliśmy, do sklepu pojechaliśmy, wiesz, impreza. No to wy poimprezowaliście. My tutaj zobacz. Nie no, widzę, Salony porządne. Porządny, kamper jak powiem ci. Jak tam? Nastawienie co? Słucham? Jak nastawienie? No jak to jakie? Jedziemy atakować. Troszkę zmęczeni, bo 24 godziny było od momentu wstania. No ale pomału, po godzince i lecimy dalej. Słyszałem, że pilot się zmienił na light. Krzychu, niestety, ale obowiązki rodzinno po prostu jest chrzestnym i ma komunię i musiał odpuścić. Więc jedzie Bartek, ale doświadczony też Red Fox, pilot z drugiego teamu. Więc co, połączenia dwóch mocy, dwóch teamów, powstał jeden team i jedziemy rozgromić Ultra 4. Może zbyt zuchwale, ale idziemy się nauczyć, jak tam się jeździ, czy nam to się podoba, popatrzeć. Słuchajcie, dzień zero. Właśnie spotkaliśmy się pod Wrocławiem, zbieramy ekipę tutaj. Lekka obsówka, mieliśmy jechać o 3:00, jest 8 rano, no ale chłopaki musieli się wyspać. Także tak to wygląda, mamy 3 autka. Hilux ciągnie serwis, camper i Land Rover ciągnie Defendera. Przed nami 15 godzin, lekko. O, myślę, że nawet około 20 trzeba liczyć. 15 godzin według czasu autostradowego, a my jedziemy do 90, więc... Tak, no jeszcze postoję, więc trzeba liczyć około 20 godzin, także jutro dojedziemy na miejsce. Pogoda ma być zarobista, ma być 30 stopni, więc będzie bardzo gorąco. No teren fajny, pierwszy raz w tej formule. Jeszcze raz w tej formule. No ja mam nadzieję, że Ci się spodoba, bo formuła jest naprawdę petarda. Tylko wiadomo, że to się będzie trzeba auta przebudować trochę, nie? No boimy się o te mosty portalowe. No tak. Aczkolwiek to auto ktoś budował chyba właśnie z myślą o Ultra 4. Więc zobaczymy, no ale no tam na Spider Tracksach jednak śmigają. Pospawane mocne mosty, a my mamy taką portalową konstrukcję. Więc raczej jedziemy tak, żeby dojechać do końca, nie urwać, bo to wtedy w ogóle można myśleć o jakichkolwiek wynikach. Zaraz po powrocie w sumie z Francji mamy 10 dni wyjeżdżamy na Breslau, co jest chyba najważniejszym sezonem, rajdem w sezonie, jeżeli chodzi przynajmniej o wysiłek, przygotowanie, długość i jego trwanie. Więc mamy teraz mały maraton aż do pierwszych dni tego lipca. Czyli jednak mało gazu, delikatnie, żeby dojechać do końca, żeby auto na Breslau wytrzymało. Tak, jedziemy tam posmakować, nauczyć się. Oczywiście do walki nie będziemy też żałowali, ale musimy tak powalczyć, żebyśmy no ostatniego dnia też byli w stanie jeździć. No. Także tak, no przed nami kupa trasy, będziemy kręcić wstawki z trasy. Oczywiście wszystko zobaczycie na filmie, także Właśnie, ostatnie kilometry w Polsce i wjeżdżamy na granicę europejską, tak Tak. powiem, na zachodnią Europę. to pierwszy nasz rajd poza Polską. Pierwszy rajd poza Polską. No i to powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda, ten team jest zbudowany bardzo profesjonalnie, więc no szapoba. No jak Ultra 4 nam się spodobają, no to w tym roku chcielibyśmy zrobić 3, bo pewnie Brytanię musimy sobie odpuścić, bo terminowo nam wchodzi w clinch, ale jeszcze zostaje nam wtedy Portugalia i King of Poland. Jeszcze w planach mamy w tym roku co? Balkan, tak, Rumunia i jakieś polskie dodatki, jeżeli będzie na to czas w przebiegach, bo w sumie tak to kalendarz do października rozpisany. Także no trzymamy kciuki, no bo pierwszy team chyba taki przeprawowy, który robi taki gruby trip roczny. No ja przynajmniej nie słyszałem o innym teamie, który naprawdę tak się podjął takiego wyzwania, więc... No i doświadczenie właśnie przeprawowe, a tutaj jednak tu już jest bardziej taka koncepcja ścigamy się i rally. Tak. Nie jest to cross country, bo gruby off-road, ale tu już ma być szybko, mocno i łokciami rozpychane. No zobaczymy.
co ty powie o tej sytuacji? Przemilczy tą sytuację. Tiry na tory. To jest chyba ta najmniej przyjemna rzecz, nie? Panowie? Pamiętam parę mniej przyjemnych. Się przynajmniej rozkłada na trasę co 500 km. Ale tak, no to jest, przy tych obecnych cenach jakby sam transport stanowi no niesmak, no po prostu niesmak. Płacimy za wachę. Ile tu jest? 2,31 eurocenta za diesla i to wziąłeś diesla takiego super nienormalnego diesla. Więc na pewno było można lepiej wydać te pieniądze niż na transport, ale z drugiej strony nie przetransportujemy się w inny sposób, więc nie ma co narzekać, zajebiście, że płacimy. Nie, panowie i panie, nie zabłądziliśmy, zwiedzamy okolice, ponieważ mamy korek na autostradzie, więc postanowiliśmy sobie pojechać takim objazdem ładnym. No i mamy takie całkiem fajna miejscowość po drodze, bardzo ładna, urokliwa. Także chyba warto zwiedzać, nie? Warto. Warto zwiedzać, pamiętajcie, jak jest koreczek, stoimy w koreczku, jedziemy boczkiem, fajne widoczki, piękne góry, zobaczcie, cyk. Bardzo ładnie. Droga z bruku. Droga wybrukowana, ładna solóweczka, bardzo fajny klimacik. Gdzie jesteśmy? Nie wiem, jakieś pola, bunkry. A, cymbryk powalił drogę. Człowieku, dojechaliśmy, wszędzie piachu, jakieś piramidy, sfinks, palmy. Chuj wie, o co chodziło. Jedziemy. Spaliśmy na 2 doby, 1,5 godziny, chyba wystarczy, nie? Wiesz co przełączyło się? Nie. On ma Samsunga, człowieku, z kim ja będę tutaj startował, Krzysiu, no co tu się dzieje w ogóle? Jedzie samochodem, to śpi. Gadać nie... Nie, no słuchaj, już dawno było wiadomo, że Bartek najdłuższą trasę uderzył powrotem. I to też trzeba kanapki. Robert narobił bardzo dobre kanapki. Obżera się słodyczami w samochodzie, wcina bułkę za bułką. Gdzie ta forma będzie na bieganie, jak tutaj wiesz? O, jeszcze nie, żeby po ci będą, nie. Słuchaj, jakie bieganie. Trytka będzie tak dociśnięta, że my wszystko na kołach robimy. Gadałem z Wieśkiem, Wiesiek mi wysłał zdjęcie, bo mówi, że Słuchaj, gadał z chłopakami, że właśnie uwzględnili ten zjazd taki 20-metrowy. no właśnie, A ja mówię, jaki zjazd? No to ci zaraz zdjęcie wyślę. na mapie to dobrze widać, bo aby widać przewyższenie. To jest 20 metrów różnicy. No weź jej to zdjęcie. Podeślę ci właśnie teraz, poczekaj. A jak on to swoją kosiarką by zrobił. To ja podrezuję, ja to bardzo podrezuję. Poczekajcie, gdzie mam kont? O, A jak się ma takie jakieś telefony, że... dobra, teraz jak jest przekaż plik? Przekaż. Samsung już by dawno to przekazał. Samsung to by... I u Krzyśka w kosiarce na wyświetlaczu by się wyświetliło. Dobra, ale nie dowiedziałem się w Niemczech. Jestem Jedziemy na Francję! Wjeżdżamy? 3:30 wstaliśmy, zaczęliśmy dzień jeden. W sumie dla niektórych to nawet w sumie i dzień drugi. Zostało nam jeszcze 600 km, które chcielibyśmy pokonać najbliższe w sumie 8 godzin. Dojechać na miejsce koło 12. Teraz tankowanie, bo niestety te samochody palą i wysychają im te zbiorniczki, więc lejemy się do pełna, ruszamy na ostatni etap i już pewnie nam wyjdzie ze 2-3 przystanki, ale ostatnia większy stop to już jesteśmy na miejscu, budujemy bazę i zaczynamy życie w kampie. Tutaj zjeżdżamy w prawo, na Francję, na Lyon. No, w końcu francuska ziemia, od razu słońce nas przywitało. Mówiłem, że to lało, deszcz I straszne korki. i straszne korki. Faktycznie, no, trasa... ile już jedziemy? No jedziemy długo, od wczoraj. Od wczoraj. Właściwie to 24 godziny już ponad jedziemy. Znaczy, teraz spaliśmy kilka razy też, nie? Były już takie dłuższe przystanki. Potem mieliśmy też 4 godziny snu, stacje, papieroski, więc zeszło. No ale jeszcze mamy ile? 4 godziny gdzieś, nie? Do celu. Dziś nie, niecałe. Z 3,5 godziny. 3,5 godziny. No i tankowanie to jakieś 4 godzinki. No i słońce, w końcu słońce.
No, także lecimy dalej. Dojeżdżamy bardzo powoli na miejsce i jest przepięknie. Widoczki, górki, skałki, piękna rzeka. No nie możemy się już doczekać po tych 2 dniach jazdy. Także właściwie to prawie Do 2? 2 dniach jazdy, no 2 dni jedziemy. Ten czas to teraz strasznie, no ale Wy 1,5, tak? Bo... dojeżdżamy. Już dużo ekip dojechało. My niedługo wpadamy. Piękne są te góry, fajne. Fajna okolica. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that the ride or die. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that the ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Zip tie, zip tape. Yeah. It's good? Yeah. Cable tie or zip tie is good. Okay, now or later? You can put it now. Tutaj mamy transpondent. Transpondent się przyczepia do auta, z przodu, gdziekolwiek. I on jest powiedziany zamierzenie czasu. Now you have cable tie? Co zobaczyłeś? Zobaczyłem na razie potwora 800 koni. Wielką, ogromną koparkę do skał, która się będzie z nami ścigała. Ale tak sobie myślę, Dawid i Goliat też była historia, nie? Nie no, auta potężne, ale na razie parę wybranych. Myślę, że taki jest moment, że jeszcze nie za bardzo wiemy, co nas tutaj czeka, bo jeszcze nie byliśmy na torze się w ogóle przejść, jeszcze nie jest do końca wyznaczony. Więc czekamy do wieczora, kiedy będzie już moment oglądania ostatecznej wersji toru. Ale na pewno będzie ekscytująco. Podobno dużo skał, dużo trudnych technicznych odcinków, co może nam dawać zwiększoną szansę, bo no, mocą z 800-konnymi maszynami, no to my nie konkurujemy, ale nie znaczy, że nie możemy walczyć w inny sposób. W jakiś sposób znajdziemy. Mierzy czasy. Tu jest system robienia okrążeń. Czy okrążenie będzie miało 20 czy 15 minut, ale raczej gdzieś w tym zakresie. Przynajmniej mówimy o tych czasach najlepszych. To za każdym razem w 1,5 godziny masz zrobić jak największą liczbę okrążeń. I to ci liczy, jak przelatujesz przez metę. Ma wysyłać sygnał w ziemię. Nie może być żadnego metalu pomiędzy, ani metalu wokół, oprócz ramy, do której to przemontowujemy. I to podobno... Musi dać dużo więcej trytek. Do rzeczy około 10 wystarczy. Tak? Aż tak? Nie możesz tego zgubić w żaden sposób. Ale nie, to ten Cipex, to był dobry, Karol. Użyjemy to. Metal nie może być pod spodem. A powiedz mi, co myślisz o tym sprzęcie, co tu stoi? Chciałbyś takie? Kiedyś? Do Ameryki się pościgać? Teraz bym powiedział, tak, chcę taki, bym mówił jak dziecko, ale no niezły wariat, no sam dźwięk po odpaleniu, to aż jelita i serce wszystko ruszyło. Myślę na razie, wiesz co, że zanim powiem, że bym chciał, to Musisz zobaczyć. zobaczyć, ale mamy tak solidną maszynę, wycieszmy się i zobaczmy, czy w ogóle tego rodzaju ganianie i ściganie się w Ultra 4 to jest ten rodzaj offroadu, który chcemy upalać. Jest tak dużo rodzajów, że pojedźmy sobie sezon i będziemy patrzyli, czy no słuchaj, Jim Marston taką maszyną podobną wygrywał. Z LS-em i ze Spider Tracksami, tak. No, u nas jest miejsce na LS-a jakby z czasem. I na Spider Tracksy też. Spider Tracksy też, więc Dokładnie. Dokładnie. na pewno wygląda imponująco. To jest tak jakby super sportowe auto pod pubem. To auto mogliście już widzieć u mnie na filmach, auto Burmana Axela z Belgii, także on 2 lata nie jeździł. Miał kontuzję właśnie na tym torze, zerwał sobie kręgi albo coś tam z kręgosłupem zrobił, także wraca po 2 latach i będzie walczył. No zawsze wtedy miał mistrza, nie? Mistrza miał Ultra 4, także zobaczymy. These brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die.
cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep waving my sleep. Know that they ride or die. I keep waving my sleep. Właśnie trwają odbiory techniczne i Nikolas tu odbiera właśnie auto. I mówi oczywiście, co tam jeszcze trzeba poprawić, no bo jest jeszcze do poprawienia, żeby startować w Ultra 4, ale u mnie auto jest dobrze przygotowane, także jeszcze kilka takich drobnych elementów i będzie fajnie. Także na kolejną edycję muszą parę rzeczy poprawić tak dla takich względem bezpieczeństwa. Poza tym jest idealnie. To block the dipstick, like a tie wrap or a spring or something. Okay, I got it. Something to Not to lose don't- it. Exact. To don't let it come off like that. Okay. And if you have one for the transfer case, for the transmission, Nie wyłącza wam? roof. Nie macie odcięcia? Mamy odcięcie tylko źle opisane. Nie jest typowym heblem, tylko jest przełącznikiem i musimy dać naklejkę. But the sticker here is enough. Killing switch, yes? Yeah. You have to put the stickers. The sticker. Yeah. But the construction is okay. Yeah. The construction is okay. Home. You are sure it's enough? Pod kolor wam dopasował do lakieru naklejkę. Jakoś my mamy cztery wskazania Marszala. Jakie? Brakuje nam odblasków obrysowych z zewnątrz, brakuje nam drugiej gaśnicy, bo liczyliśmy, bo mamy dwie gaśnice, ale jedna obsługuje system. Ale mają być dwie luźne, że jak masz wywrotkę i palisz się, to ktoś może skorzystać z twojej gaśnicy. Brakuje nam systemu blokujących bagnet, żeby nie wypadał przy silniku. I czego nam brakowało jeszcze, pokażliście? No to brakowało nam systemu wyłączenia całego prądu. Wyłączanie prądu głównego. U nas hebel główny w samochodzie, który ma się kojarzyć ratownikowi z wyłączeniem prądu głównego. U nas hebel główny wyłącza system wyciągarek, a general wyłączenie mamy na innym przyłączniku. I on musi być lepiej oznaczony, że ktoś, kto wpada do samochodu, wie jak wyłączyć prąd. A u nas to jest niejasne, musimy to opisać albo przełączyć na standardowy hebel. Yeah, we're from south of France, in Carcassonne, near Toulouse, small city, and this car from to Poland. Yeah. And what is car modified for this year? Nothing more, V8 engine, BMW, and we have four-wheel drive with Volvo. I don't have the name in English, but you know, Volvo transmission. It's first time with the heats. We never raced heat races before, so it's a bit different the strategy. But we see what happens on the first heat and we go from there. Okay, thanks. Cheers, buddy. Thank you. Kucharz poleca dzisiaj na kolację. Mamy kiełbaski dobre, jest taki schabik i bakłażany. I to wszystko jemy na naszym cudownym kempie. A kto to wszystko przygotował? Oczywiście, Cymbryk. oczywiście to nie byłem ja. To był Cymbryk. Cymbryk 15 lat w zawodzie kucharza. Nie, No jak? No mówię, że ten. kierowcy ciężarówki, nie No kucharze. jak, kucharza mówię, że ten. No dobra, może być kucharz. Kryjomu. Co za różnica? Przecież to samo. Już przygotować numery startowe, powiercić dziurki, żeby jutro po prostu rano je przymocować, żeby nie było spinki. Opowiedz coś o tym serwisie, co to jest za przyczepka, jak chcesz, no tak szybkie takie zapomnienie, bo no, ludzi ciekawi. Przyczepka ta była zrobiona przez naszego kolegę tutaj, Bartka. Naprawdę spontanicznie, po pierwszą przyczepkę mieliśmy tak, no wyglądała, nie było nic w niej, tak? W końcu doszliśmy do wniosku, że coś w niej zrobimy, jakieś półki, coś poukładamy, bo za każdym razem wszystko kładliśmy, to wszystko nam latało, musieliśmy wszystko wyciągać, nie było tego ładu.
I potrzebowaliśmy coś szybko zabrać, no to nie wiedzieliśmy gdzie to jest, a teraz mamy półeczki, wszędzie jest co innego położone, mamy opisane, także jest szybko, chcemy coś, mówimy komuś, ktoś widzi i przynosi nam to, tak? No i co jeszcze tu mamy? Co jeszcze tu mamy? Pokaż. No co, narzędzia mamy tutaj, klucze podstawowe, takie, które mamy, kompresor. Aha, czyli różne nasadki, tak, Tak, nie? tak, podstawowe wszystkie klucze. Kompresor Imadło. mamy, karszerka mamy do umycia samochodu, jeżeli coś serwisujemy, nie widzimy śrub, no to ciężko, no tak, coś naprawić. Tak na szybko. No tutaj mamy taki zlewik tak zwany dla nas. Coś możemy obmyć sobie ręce, lodóweczkę, elektronarzędzia, części zapasowe, części do kampu naszego. No. A tutaj też pokaż, co tam w lodówce się znajduje? Tam, co tam? A w lodóweczce... Co mamy ciekawego? Tak jak po wygranym, dniu, w którym przeżyjemy. Coś mamy z tego, tak? Na wieczór. No i co, no, jak widziałeś, no, na dworze mamy namiot wystawiony, masę jeszcze innych gratów. Jeszcze raz podsumowując, co by siekolwiek nie działo, jesteśmy tutaj dla czystej przyjemności i fanu. Zadbajmy o szczegóły, a wyjdą nam z tego naprawdę rzeczy, które będą największe problemy, rozwiążemy bez najmniejszej spinki, bez najmniejszego konfliktu. Ale nie każdy dba nie tylko o swój ogródek, ale o ogródek kolegi. Dawajmy sobie feedbacki. Jeżeli ktoś ma, komu puszczają emocje, to nie odpowiadajmy emocjami, bo to nic nie rozegra nam. Tylko i wyłącznie zrobimy eskalację. Jeżeli mi komuś puszcza gwizdek, to my swój gwizdek utrzymajmy. Ta osoba ci za dzień czy dwa podziękuje w drugą stronę. Tobie puści gwizdek, a ona tego nie zeskaluje. Kontrolujmy siebie. I panowie, jesteśmy tutaj razem. Dziękuję wam za to, bo to jest, myślę, że opcja na spełnienie marzeń z dzieciństwa i... Dajmy czadu. Bez mała. Jeszcze jakbyś to jeszcze tak ci powiem na marginesie. Jakbyśmy na tej długiej przyczepie, to Audi takie WRC wozili, to by było dobrze, nie? Wiesz, mimo tego, że jest taka terenóweczka, to już takie cross country, byłoby, wiesz. Dakar jest przed nami, ale to wiesz co, nie można pojechać na Dakar. 80 to jest, Jesteśmy zbyt wielkimi nowicjuszami moim zdaniem. Musimy tyle jeszcze rzeczy przegryźć i gówna się nażreć i obkleić błotem, zanim będziemy mogli robić takie rzeczy. Szczególnie, żeby robić je, wiesz. A wiesz na czym to polega? Jak nie wiesz jak to zrobić, przeprowadź kogoś, kto wie jak to zrobić, przyjdzie to zrobi. W sumie ciągle trzeci, bo pytanie, od którego dnia liczymy. Ale dzień podróży to nasz trzeci, dzień kampowy drugi. Widzicie, zmęczenie jest, bo spaliśmy, dzisiaj nam wyszło z 6 godzin, co łącznie kumulatywnie od tych 3 dniami poprzednimi może wyjdzie z 10, więc mamy duży deficyt snu. Ale dzisiaj mamy w miarę lekki dzień, bo nie ma jeszcze dużego ścigania. Piątek jest takim dniem, gdzie o godzinie 15 możemy wjechać na tor i mamy 4 godziny otwarty tor, gdzie mamy takie opcje pre-ride, czyli jazd wstępnych, więc możemy sobie tor przejechać, nie możemy tam jakieś osiągać prędkości, zachowanie pewnych limitów, które nam narzucili, ale porobimy sobie parę kółek. Polatamy sobie po najbardziej newralgicznych miejscach, postaramy i poćwiczymy sobie je porobić. Będziemy sobie powoli przyspieszali. I co, mamy więcej dzisiaj pracy w obozie, no bo to, że tu dzisiaj jesteśmy, no to musimy się przygotować też na kolejne rajdy, więc musimy dopracować przyczepę, bo mamy tutaj prototyp zbudowany przez Bartka w ostatnie 2 miesiące, ale jest to ewidentnie prototyp, mamy wiele rzeczy nieopisanych, wiele rzeczy wyłapujemy, a
musimy się przygotować na kolejny rajd w Breslau, żeby nam to hulało. Co dla Ciebie jest taką spostrzeżeniem, takim największym challenge'em dla nas przed tym rajdem? Bo zespół, wiadomo, dogrywamy się, no ale no, nie jeździliśmy tak. Teren, jeszcze raz dla mnie teren, nie? Jechać w błoto, jechać po naszych pionach to jest co innego, jak to są pionowe przepaście. Skały, które mają metr wysokości, jak na to wjechać? Z pędem, technicznie, nie mam pojęcia. Zrobimy sobie, dobrze, że jest ta opcja na ten pre-ride, to mamy 4 godzinki sobie objechać i nauczyć się robić tych rzeczy, które jutro musimy robić bardzo szybko. Dokładnie tak. A jeszcze dla mnie to zdziwiło wczoraj, jak chodziliśmy tutaj po kampie, gadaliśmy z innymi, to mnie najbardziej zdziwiło to, że nas straszą. Że ta grupa, w której jesteśmy, to co tu się nie wydarzy, jak to wygląda. Bo mówili, że wszyscy mają takie ciśnienie, to nawet ten jeden z nich mówił, nie? Oczy wyskakują. Jest start, wszyscy ruszają, nikt na nikogo nie patrzy, nie jedziesz, trąbi, jak nie zjeżdża, że cię rozjeżdża. No, nawet rodacy przychodzą, panowie, nie macie szans. No to jest mega budujące. Tak, no właśnie, wczorajszego wieczoru wyszedłem tak, że zaczynam się życie czuć, jakby trzeba było podjąć jakąś walkę Dawida z Goliatem i no, każde tej maszyny mocy mają bliżej 1000 niż nawet 500 w naszej klasie. Wszystkie są skonstruowane jak kruszarki do skał. I plus ta opinia, co nam tutaj rzucili chłopaki, jakoś wygląda na to, że duma z naszego auta tutaj na tle tego tutaj, co Europa się zjeżdża na Ultra 4, to mocno zbledliśmy. Więc fajnie, no będzie nauka, będzie przeżycie, na pewno emocji nam nie zabraknie i puls serca będzie utrzymywany dość wysoko w dniu jutrzejszym. Krzysztof przed rajdem powiedział, jechać zachowawczo, jak się da, to kąsać. No i tak pojedziemy, nie? Tak pojedziemy. No gdzie będzie się można przyspieszyć, to na pewno przyspieszymy, nie pożałujemy. Gdzie będzie można pouważać i się nie rozwalić, to też to zrobimy, no bo przejechanie czegoś o 2 minuty dłużej to nie jest problem, a 2 godziny, czy strata całego hitu, czy całego odcinka, no to są dziesiątki minut straconych, więc a pomimo tego, że nasze auto wygląda dość jakby imponująco, to na tle tych kruszarek do skał, to wyglądamy jak taka ażurowa zabaweczka. Oni są naprawdę wszystko na 3-4 razy grubszej stali porobione. To wszystko jest tak uspawane, poskręcane, że imponująca technologia w ogóle. To nowa opcja. No ale co, idziemy się porozpychać. No to chyba założeniem takim będzie, żeby dojechać, nie? Dojedziemy. No i co tam robisz? Co robimy? Oznaczamy każde połączenie nakrętki ze śrubą farbą lub takim permanentnym flamastrem, żeby wiedzieć, czy się nie poluzowały, żeby wszystkiego później nie trzeba było kontrolować ponownie. Robisz Wiesz co, jeszcze regulujemy jeden pas po delikatnym przesunięty, żeby wygodnie było Bartkowi zapinać, rozpinać, nie? Bo to jest ważne, nie? Czas w tym. Tak, to jest to, tam numery startowe zostały. Jeszcze raz wszystko było przeglądać i gotowi. Odpoczywamy i czekamy na wieczór. Jak tam, który raz na Ultra 4? Drugi. Jak? Co tam, podoba Wam się ta formuła? Podoba się, no. Tutaj? Który raz? Pierwszy. No i co? Plan jest na 4 w tym roku. O, brawo, fajnie. Całość. A jak będzie, zobaczymy. Motywacja jest, nastawienie jest dobre. Sprzęt naszykowany, my naszykowani, także będzie ok. A co takiego fajnego jest w tej formule? Nie sama szybkość, tylko technika i logistyka jest ważna. To jest maraton. To nie jest Orlen, to jest maraton. Siema. Jak tam? Ciężko i nic nie piłem. Na pewno? Kuchni. No, na pewno. Kuchni tutaj, do alkomatu. Tu jest alkomat. Na pewno. Kuchni do alkomatu, no. Te pijaki walczyły do drugiej, ja poszedłem spać o pierwszej i już nie dałem rady z nimi siedzieć. Dobra, ale kuchni tu do alkomatu. O panie.
jakieś 50% trasy, strasznie gorąco jest dzisiaj, a ma być jeszcze cieplej. Co dzień to 7 stopni do góry, a dzisiaj to nie wiem, z 25 jest, nie chłopaki? No chyba na do 30 czy jak się po tych płotkach biega, a nie dzięki. Nie, 40 wieje, po 10. Fajne, naturalne trasy, naturalne kamienie i naprawdę będzie parę takich miejsc, ale jest w połowie trasy grubych, z podjazdami po dużych półkach skalnych, gdzie będzie co robić. Będzie. A to dopiero połowa trasy. Tutaj to na kołach, no nie, no tak staniesz pod koniec i odkleisz się. Nie, tutaj nie ma szans bez windy. Bez windy nie ma szans. Ty musimy podjeżdżać, wyskakujesz. Jest ciepło, ale jaka jest trasa? Pokaż, gęsią skórkę masz? No jest gęsią skórkę. O jak... Jest grubo. Ja pierdziu. Nie, my jesteśmy tak wysocy. Może chory jest. Myśmy tak wysocy, że jak wiesz, staniesz tak kołem, to cała ta budka nas odklei. Well, it's early days yet, but coming over through down where he's coming up through now, back down. We'll probably put some rocks down in the bottom, and then back up over the track there, and then out through, back out through where the weighbridge is. This is a very technical area. There's a lot of rock. There's not a lot of fast, but the technical will catch all the drivers out. We've designed the course to make it flow as much as possible, and there are places where they really have to think about how they're driving their competition vehicle. Nie jak Bartek po obejściu trasy? No chyba było widać co. No, z offroadem trochę się to już bawię. Naprawdę trasa budzi przeogromne emocje. Myślę, że jesteśmy w stanie ją przejechać, ale na pewno nie na tempie. Technicznie no jest parę takich momentów, że trzeba się tak ustalić z maszyną, bo inaczej na łeb, na szyję. Tyle w temacie chyba, no bo Pimpuj dostanie, no nie będę się wyrażał, ale będzie go bolało. Good afternoon guys and welcome to King of France. Thank you very much for attending and I hope that we can give you a brilliant weekend of Ultra 4 racing. Co? To muszą być takie specjalne ciuchy do tego? No tutaj organizatorzy bardzo trzymają regulacji zgodnych z FIA, czyli organizacją, która daje standardy i certyfikacje na ubrania. Jeśli głównie chodzi o niepalność, to znaczy taki kombinezonik, oprócz tego, że jest czarny, a mamy straszny upał, to jest wykonany z koca, takiego, którym się gasi pożary. I ty na niego zakładasz go na siebie, ale pod niego jeszcze napisali w wymaganiach, że potrzeba mieć bieliznę niepalną, czyli taki jakby czarna, taki leggings tu i tam, który jest wykonany z tej samej grubości materiału, trochę może milszego dla ciała. Więc za chwilę wbijasz się w coś, na co założysz kominiarkę, kask, usztywnisz się szyję tym i co? Nie zdechnij wypału. A propos wydatków, ile taki zestaw kosztuje dla jednego człowieka? Zestaw bielizny 1500 zł, kombinezon koło dwójki, jak nie ponad dwójkę, kask ponad dwójkę, Hans ponad dwójkę, dobre okulary 400. Na chwilę się wylansujesz w 10 koła i pójdziesz utopić to w błocie. To nie ma błota, ej no. W kurzu. Na każdym elemencie jest certyfikacik i dlatego tyle to kosztuje. To ma jakąś ważność, czy jak to jest? Nie znam się, natomiast na każdym z nich jest napisane not valid after 2032, czyli do 32 roku ma ważność. I to jest napisane właśnie FIA, standaryzacja, numer jakiś tam. I na każdym ciuszku masz tego rodzaju oznaczenie. A jakby tak kupić te telefony z Biedronki na metkę? No, wiesz, kwestia jest teraz taka, czy w razie czego, że rzeczywiście zaliczyłeś wyglebę i 100-litrowy bak paliwa rozlewać się przez ażurowy samochód, to wolisz mieć wtedy Biedronkę na sobie czy Sparko? Ja Sparko.
Klucze są. Gotowy? Gotowy. Jak się czujesz? Jest podniecenie straszne. Nie umiem opisać. Lekka adrenalinka, niepewność, ekscytacja. Ale wiesz, teraz nie ścigamy się, to tylko inaczej, nie? Adrenalinka to będzie, jak podjedziemy pod te ściany. Tam mnie zapytaj. Chłopaki mają taką sytuację, że właśnie ukręcił mi się wał, całkowicie mi się rozkręcił, wypadł z ćpienia z mostu i przez to, że auto chce się ciągnąć do góry, nie może, bo ten ćpień się wbija w skałę i auto gaśnie. Także no jest gruba akcja, bo wał jest wykręcony po prostu 3 razy wokół własnej osi. Także łatwo nie będzie.
było tam do pałku robić? Próby dotrafione dobrze wszystko? Tak, jedna się tylko poluzowała, ale na szczęście ten nasz sposób, który filmowałeś na zaznaczanie poluzowanych nakrętek zdał egzamin i przynajmniej wyłapujemy przed czasem to, co, żeby zapobiec jakiejś tam awarii czy poluzowaniu podczas hitu. Także no, na razie przejrzane, płyny wszystko pouzupełniane, paliwo i niech atakują. Ciśnieniowiec. Co tam dzisiaj będzie dobrego? Kupicie krem nam do opalania? Kupię. Filtrem? Kupię wam krem. No opalania. I to trzeba być taki basen kupił, wiesz? Żeby wszyscy nalali wody, byśmy w tym basenie siedzieli. Trzeba przyczepę jeszcze jedną, większą kupić, żebyśmy mogli sobie to wszystko pakować. So welcome in King of France 2022 for the Ultra for Europe Racing. We are here at Montalieu for the first heat of the championship for Ultra 4. And we have beautiful weather. The place is so many rocky, so it's very Ultra 4. And apparently the pilots are still all are agree to say it's fine. It's great place to have a big competition like that. Hello, welcome to King of France 2022 Ultra 4 Europe European Championship. We're on day 2 actually, so it's actually the first race day. We're gonna have 6 hits today, 3 per each class. We have like Legends 4400s and winch class going just about to go live. The cars are standing behind and we'll be live in like 2-3 minutes. Then in hit 2 we have like modified stock class new UTVs, and the action will be going on all day long. They have really long courses, about 5 kilometers, full of rocks, full of lunges, full of going downs and ups, so it's gonna be fun.
Jakie to zrobiliście, ten podjazd? Podjazd pięknie, awaria nie przez nas. Kurwa mać! Gościu jechał przed nami, pomylił drogę, zatrzymał się, my go przed tematem wsteka i cała pizda. I nam w koło. A koło tak. Nienaprawialne, ukruszona cała główka. Nienaprawialne, ujebana zwrotnica. Zwrotnica ujebana. A, mówię do niego. Nie. Ale ładnie, ładnie było. Ładnie. No tam pod górkę z tą gałęzią elegancko. Nie da jej naprawić, jest urowany odlew żeliwny. Ale słuchajcie, jest jeszcze parę aut za panderami, może mają jakieś części. Możemy spytać. No to, zostawiamy go. Do sędziów trzeba podejść jakoś to... No kurwa! Jest walka klatka w klatkę, nie? Nie, to dwa rodzaje konstrukcji samochodu. Jedna to jest odporność na skały i myślę, że autem byśmy przejechali cały rajd i byłoby spoko, ale odporność na Między jednym okrążeniem a drugim robiliśmy 6 minut lepiej. Bo widzieliśmy już, fajnie się które to składała. No niestety, nie nasza wina. Historia trochę zatacza koło. Jakoś nie mamy szczęścia na grubych rajdach. I całe nasze wzmocnienie, cały nasz spawik też poleciał. Skopał koła i wokół mostu ze 4 razy obrócił. Więc kurde, z 5 minut, 10 minut walki na odplętywanie, no może 10 to przedziwa, ale z 5 minut walki na odplętywanie wyciągarki z jego koła. Więc było jeszcze kupę miejsc, gdzie można było uniknąć takich błędów i czasy byśmy kręcili fajne. Bo ta maszyna po ten teren jest idealna. Tylko nie podwidać rodzaj rywalizacji. To nie jest zbieranie grzybów, tylko to jest szukanie... Be careful. To jest szukanie części od auta. No niestety sytuacja jest taka, że w aucie uwaliło się mocowanie drążka kierowniczego. No właściwie to nie kierowniczego, tylko drążka na zwolnicy mocującego hydraulikę. I trzeba to znaleźć, bo raczej nie da rady tego odtworzyć, a nie mają takiego zapasu, nie mają zapasowej zwrotnicy chłopaki, także muszą to odtworzyć, znaleźć, nie wiem czy to uda się znaleźć, bo było bardzo mocne uderzenie, pewnie to gdzieś wystrzeliło, nie? Także
Zobaczymy, ale mamy tutaj ekipę z Portugalii, która nam pomaga. I zobaczymy, z Portugalii, nie? Portugal? Malta. Malta, a Malta, no niedaleko. Naprawiać jedziemy dalej. Bottle of vodka. For you, from us, really. Thanks a lot, we really appreciate. Chodźcie, spadamy. Także udało się znaleźć dzięki naszym przyjaciołom z Malty. Bardzo pozdrawiamy, dziękujemy. Bo wszyscy szukali bardzo intensywnie. No ale wiadomo, co wiele oczu to nie jedno oko. Czyli co, jeszcze będzie walka. Próbujemy, nie poddajemy się. Ciężko, żeliwo ciężko będzie pospawać. Będzie to naprawdę słaby element. No ale co, no, zwijać się do domu? Nie poddajemy się, walczymy do końca. No to jest najcięższa forma rywalizacji, bo nie dosyć, że musisz mieć bardzo dobrze przygotowane auto na bardzo trudny teren, to jeszcze musisz pamiętać o tym, że po tobie będą jeździć inne auta. I tu właśnie był taki przypadek. Przyjechało auto, uderzyło w drugie, czyli w nasze tutaj i niestety pękło mocowanie drążka i no i tak. Ale jest szansa, że się to naprawi, chłopaki wrócą, no bo kawał drogi przyjechali, więc trzeba walczyć dalej, a nie się podawać. Za wcześnie na przemyślenia, bo jest szansa, że postawimy auto. No gdzie już walki o wynik to nie ma, ale w sumie o wynik to i tak nie było opcji, żeby walczyć z samego początku, bo grupa mała, maszyny przepotężne, ale chodziło o to, żeby jak najwięcej pojeździć. Więc może chłopaki postawią, załatwiają most. No może, fajnie szło. Po pierwszym okrążeniu zrobiliśmy taki przemyślenie. Drugie okrążenie poszło znacznie szybciej. Pierwszy to puls nam poszedł, nie? Bo już było ciśnienie. Było chwilę ciśnienia na jego, tak. Fajnie, bo 2 okrążenia i aby w jednym miejscu na windzie się szli, nie? Więc znaleźliśmy sposób, gdzie indziej się ciągnęli, to my to wszystko z koła. Więc łapaliśmy, dublowaliśmy, zaczęliśmy wymijać, no i pech. I rozpoznanie trasy już się pojawia i wiesz, którą przeszkodę. Pamiętasz mniej więcej układ rzeczy, żeby bezpiecznie, bo to za każdym razem trzeba myśleć, żeby bezpiecznie auto przez przeszkodę przeprowadzić, a nie najszybciej jak się da. Że chcemy spawać żeliwo. Nie wyobrażam sobie to jak spaw żeliwa, który tu zrobimy na miejscu, da radę przyjąć te uderzenia, co mamy zrobić. Zastanawiam się, czy jest... No trzeba spróbować, no co? Trzeba spróbować. Nie ma się poddawać, nie? Ja co też tam się ubrał w taką koszuleczkę? Stosownie do sytuacji chciałem pokazać, że są rzeczy, które się nie psują. O co chodzi? Jest bardzo... W żeliwie nie ma iskier za dużo, bo jest dużo węgla. Dobra, ja idę jeszcze pod silnik. Sytuacja jest taka, że koledzy z Niemiec chcą oddać swój most nam, dlatego bo zmienili tylny most i po prostu się pojadą dalej. Chcą nam oddać, więc no to tak jest. Oni pomagają jak mogą, mimo że walczą ze sobą, to wszyscy jesteśmy kolegami, tak? Walczymy na torze, ale tu jesteśmy kolegami, jak możemy sobie pomagamy. No i bardzo fajna sytuacja. Trochę czasu zajmie nam pewnie zmiana tego. No ale nie wiem, czy będą chcieli to dzisiaj, czy na dzisiaj, czy na jutro, zobaczymy jaka będzie decyzja, bo coś tam spawamy, może się udać pospawać i pojedzie chwilę. Mamy teraz bardzo piękną sytuację. Ekipa z Niemiec oddaje nam swój kawałek mostu, no po prostu coś fajnego. Oni dalej nie pojadą, bo urwali drugi most. Oddają, będzie wymiana. No tak jak się mówi, rywalizujesz na torze, ale tu jesteśmy kolegami wszyscy. No i to widać. Bezinteresowna pomoc. Co dalej powiesz o tej sytuacji za plecami? Znaczy w ogóle mega akcja, że to przyszli z własnej woli i mają taki pomysł. W ogóle mega, super. Zobaczymy, czy to będzie pasowało, bo nie jest pewne, że to będzie pasowało, jest wręcz mało prawdopodobne niestety. Bo nasza jest mocno modyfikowana zwrotnica i ich jest mocno modyfikowana zwrotnica. Natomiast nie w tym samym miejscu, więc zupełnie inne rozwiązania są tam zastosowane. I trzeba zobaczyć, czy jest jakaś w ogóle płaszczyzna na mecz. Dlatego szybko zaglądamy.
No bo to naprawdę to byłoby rozwiązanie, co nam daje pewność. No na takim spawie to jest trochę jednak ryzyko, czy przy jakimś pionie, przy zjeździe w dół, gdzie przednimi kołami lądujemy na półkach, bo nie zjeżdżamy, tam się jakby spada w dół, czy nam to nie puści, a jak puści, no to w tym momencie ryzyko rolki przez nos jest duże, a to oznacza zlikwidowane auto na pewno na Breslau i na kolejne rajdy, które mamy zaplanowane zaraz w linii. Więc teraz jest pytanie, o co walczymy, więc no chyba na razie mamy tak, że sprawdzamy wszelkie możliwości, nawet i naprawy takiej uspawanej, ale pojedziemy chyba gdzieś to grubo przetestować, bo pojechać na, prawda, jak myślisz, na pierwsze ściany bez testu, no to się może nam skończyć rolką i... To ja bym ryzykowałbym, no... Ryzykowałbyś bez testu? Bez testu, jechałbym bez testu. Mamy niedobre podciągania się. Jak tam to nie strzeli, to nie strzeli też na półka. Bo jak idziemy pędem, uderzamy w coś, w pionową ścianę, no to tu jest najniższe, dostaje uderzenie. Chcę rozerwać tam koła na zewnątrz, nie? A schodząc w dół, nie, wchodzimy płynnie. Jak jeszcze chwilę słowa nie sprawdzą, to jeżeli tak, no to przekładamy, bo to zawsze nowe, stały element. To zawsze jest naprawiany element, mniejsze ryzyko. Aber du könntest ja Sattel nehmen, diese Sattel nehmen. Mit beide Seiten. Mit Scheibe, mit Minimum kann ich zum Beispiel eine ja, anschließen. Anschließen. Statt wechseln jetzt. Mówi, żebyśmy se wzięli z całymi zaciskami. O, czaisz? Jeden se mogę odciąć. Hamować, zahamować. Spawarkę. Strój spawacza, nie? Spawacza, tak? Tak, jestem spawaczem zawodowym, robię to od 15 lat. Nigdy nie miałem wypadków w pracy. Dwa razy, aby koszulę wciągnęło. Tak. To co panowie, mało tak widać, że widać to już. Tak. W lesie jeszcze nie jesteśmy, ale już go widać, nie? Jeszcze troszkę i jedziemy na testy. Teraz wezmę telefon, zrobię zdjęcie, prześwietlę spawy i będzie dobrze, myślę. Jak Aleks po trasie? Opowiadaj, jak traska? Rewelacyjna. Bardzo dobrze przygotowana jest trasa. Super przygotowana jest. Dobra, skalista bardzo. Kręta, techniczna. Dobrze się jeździ. Teraz mamy przód, będzie jeszcze lepiej. Jak na awarię już czy coś? Przód, płośkę ukręciliśmy. Nie robił nam przód, strasznie zamiatało tyłem. Ale już jest ogarnięte. Pornografia jest. Ej, nie teraz! Jak traska? Fajna. Mamy swoją linijkę, swoją ścieżkę no i trzymamy się tego, co mamy, bo mamy ją fajnie sprawdzoną. Teoretycznie już w ogóle nie hamuje w paru miejscach tylko. I jedziemy bardzo płynnie i to przynosi efekty. Zaraz sobie zrobimy przeglądzik, czy efekty też przynosi w sprzęcie, ale trasa super. Fajnie, że zlikwidowali ten przejazd tam, bo tam by się ciągli, tam by się korkowało. Tak jest płynna jazda, nikt nie wstaje, wszyscy zjeżdżają, także pełna kultura. Że dopóki do serwisu nie wjechaliśmy, mamy pewne naprawki. Traska fajna, nie fajna? Jak się podoba? Bardzo fajna. Troszkę tego dość techniczna. Trzeba się uważać na kamienie, głazy i wszystkie takie różne. No, ogólnie jedzie się. Dobrze, że to zmodyfikowali, bo jest jazda, no. A tak to by było strasznie dużo korków i zmodyfikowana jest jazda, ale trzeba technicznie, z głową uważać na takie, no, jest twardo. I żeby do końca dojechać, trzeba jechać. Jak? Trasa zajebista, naprawdę kawał dobrej roboty Chrisa i dla organizatorów we Francji wielkie graty. Ciężka trasa technicznie, mieliśmy ciężką jazdę jak nigdy, przez to, że urwaliśmy przodni driveshaft. Miał być niezniszczalny, no ale jak wszystko, po roku nie wytrzymał. Przełożyliśmy z dawcy patrola na szybko i lecimy dalej. I w tym momencie mam nadzieję, że na 4 kołach będzie się łatwiej jechać, bo musieliśmy się wciągać wszędzie, jak nigdzie wcześniej. Wachar zamaliśmy. Właśnie tam widać, spawamy go elegancko. No, nas sędziowie wpuścili na wyłączony odcinek tego całego żwirowiska, które
dosyć mocno pochłonęło ofiar. Postawiliśmy się do wyjazdu, już była lina rozwinięta do kamienia, a tam machają do nas, że nie, to nie tędy, wy jedziecie tam, to wyłączony jest odcinek, nie? No to biegliśmy w steka, mieliśmy linę i wyjeżdżamy. I nam się koło obsunęło z tyłu, wpadło tak, że się zakleszyło pomiędzy dwa kamienie, się kamień obsunął do wewnątrz felgi. Jak próbowaliśmy stamtąd się wyrwać, no to złamaliśmy wahac, nie? Także nie zrobiliśmy nawet jednego kółka. Ale pospawany już, zaraz go wzmocnimy i walczymy dalej. Eh ben, on a plutôt bien tourné. On s'est fait sortir, on a gagné le prologue hier, on s'est fait sortir au premier virage par un Allemand. Et on est parti 17e. En 2 tours, on a rattrapé tout le monde. J'étais premier. Et à la fin, mon copilote il s'est blessé parce que j'ai fait un tonneau. Il s'est cassé le coude et un peu mal au cou. Et du coup, j'ai changé de copilote pour la seconde manche. Et la seconde manche, on fait 7 tours et on gagne la seconde manche. On rattrape notre tour de retard. Donc il reste encore 3 manches à venir. À l'extérieur, ça pourrait être facile. Allez, au moins, regardez le Vitara et Jordan. Bien entendu, le SFV, voilà, le SFV qui a avec sa légèreté, sa Co tam chyba się wydarzyło? Na kamieniach zerwaliśmy przedniego Kingpina. Powtórzyła się historia z Olszyny i druga półoś przednia poszła. Ale to wyciągniemy zaraz patrola. Także ogarniemy temat. Jutro chcemy wrócić oczywiście do ścigania się. Trasa jest naprawdę wymagająca, zajebista. Byle więcej takich. Jest strasznie gorąco, cały czas patelnia, nie ma gdzie tu się schować przed tym słońcem, bo nie ma tutaj w ogóle cienia. Naprawdę, cień tutaj jest oznaką synonimu luksusu. Jest mega gorąco. Chłopaki tutaj sobie klocki wymienią, umyją, pojadą dalej. Skoro mają drugą pozycję, także trzymamy kciuki, żeby było dobrze. No i tak to właśnie wygląda. Jest bardzo trudno, bardzo trudny rajd, naprawdę bardzo trudny. Dojechać tutaj do końca to będzie sukces. Duży aut już nie jedzie, urwane mosty, inne rzeczy. Także bardzo trudna edycja, bardzo. W dodatku jest bardzo gorąco, cholernie gorąco. Jutro ma być jeszcze cieplej. Nie wiem, jest mega gorąco. Bardzo gorąco. Teraz chyba się tankować, chłopaki, Malty. Także no tak to wygląda, no taki jest ten offroad. Tu jest dosyć jest bardzo ciężko technicznie, bardzo szkoda sprzętu. To mamy tutaj typową jazdę, klata w klatę. Nikt tu się nie patrzy, każdy jedzie po sobie, bo auta się rozjeżdżają. To taki jest ten Ultra Force, szczególnie w tych najwyższych klasach. Bardzo trudny, ale piękny. No najlepsza forma rywalizacji, moim zdaniem. Okay, net terug. Zo. Ja, dein Nebel, weißt du, wie ich wollte.
A drugi wahacz załatwiliśmy. Na uskoku tam, gdzie były te takie szyny metalowe. Słyszałem, tam wszystkie wahacze są pogięte w WTV-ach tam. No my też, bo mamy długie wahacze pod spodem i zanim zaatakuje koło, to przypieszyliśmy wahacze. I go złamaliśmy w pizdu, ale teraz premedytacją zupełnie. Więc całe ostatnie kółko, także idziemy się naprawiać. Mam dość, wracam do domu. Dobra, chodźcie. Co się stało? To zajebiście. Ale pompa wspomagania stanęła i pocięła pasek. I co, pompę trzeba wymienić. Mamy na zamianę, więc to jakby No kwestia... dobra, powiedz mi tam co, wytrzymają te sprawy? No tam gdzie się przyjechaliśmy, kawałek to odrobiliśmy, wytrzymają. No zobaczymy jak to będzie przy miejscach, gdzie trzeba będzie skakać nim, nie? Ale... Łożki leżą o tak, normalnie jakieś części, nie wiem, części zawieszeń. Ta trasa jest mocno przekopana, taka rampa metalowa była, to jest zrzucona. Słuchać było, że koparka coś tam ją poprawia teraz, nie? Grubo jest, pokopane jest strasznie po jednym dniu. Gdzie? No tutaj wahacze pogięte coś. Gdzie? Tam z tyłu? Tam? No pogięły się, no, ale też nawet nie wiem kiedy się pogięły, powiem ci szczerze, bo nawet nie poczuliśmy tego, żeby się tam coś z tyłu miało dziać. A dopiero Karol, jak przyjechaliśmy tu na serwis, to ty Maciek tam wahacz zgięty, nie? Ja mówię, gdzie? No tam z tyłu. Pokaż, patrzę, no zgięty, nie? I tak próbowaliśmy sobie gdzieś to tam przykleić, gdzie to się tak, wiesz, skrzywiło. Nie wiem gdzie się to skrzywiło, bo w miarę płynnie jechaliśmy, no wiadomo tam gdzie był ten najazd taki na tej chopce takiej, na tej takim zmęczony jest, na tej półce, no to być może tam, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Awaria zaczęła się od tego. Nie od tego, od Francji. Od tego, że żeśmy tu przyjechali? Nie, po pierwsze awaria od tego, że ledwo co ruszyli, rozbiło się lusterko się rozbiło. I to już jest 7 lat nieszczęścia. Tak. I od tego momentu się zaczęło nieszczęście. Pierwsze się rozbiło lusterko, potem poszła półośka, a nie było napędu, no to się pieprznęło w półkę. No panowie, powiem wam tak. Wydaje mi się, nie wiem czy tak samo uważacie, ale dojechać do mety na tym rajdzie to będzie już wielki sukces. Tak, nie jesteśmy pesymistami, ale nie będziemy ryzykować. Nie. Dojechanie do mety to tutaj, na tym rajdzie tak, jak najbardziej. To jak dojedziesz do mety, to jesteś zwycięzcą, bo tutaj naprawdę jest bardzo ciężko. Trasa jest wyczerpująca jak dla sprzętu, tak dla psychiki, fizyczności człowieka, bo jest tak gorąco w tych kombinezonach, to jest coś niesamowitego. And guys, what's happened? We're not actually sure. We're not sure yet. We don't know. We thought it might be the diff, but it doesn't actually look that bad. So, yeah, we're trying to work it out. Work in progress. Yeah, it's tough going. Yeah, it's tough going. It's good track though, good course. It's a really good course. But it's just annoying when the car breaks. So, hopefully we can fix it tonight. Udało się pospawać tam most. Troszkę się zeszło, zeszło się parę godzin. Wczoraj nie wystartowaliśmy już w żadnym hicie. Na wieczór pojechaliśmy na próbę. Wracając, padła nam pompa wspomagania. No my z Edem poszliśmy już spać. Chłopaki walczy, nie wiem, do 1, do 2 w nocy. Teraz już taka, aby przygotowanie o 10 startujemy. Karol reguluje mi pasy, żeby mnie naprawdę trzymały, bo jest hardcore. Wczoraj w nocy wszedłem po kampie, to nie wiem, 20 parę załóg, wszyscy się spawali. No to co się dzieje na tej trasie to jest jakiś horror. Nie ma załogi, co nie miała awarii, naprawdę. Co do wyników, no na pewno nie walczymy już o podium, bardziej o honor, o to, żeby pojechać, żeby zdobyć wielkie doświadczenie, bo chyba jest ciśnienie, że będziemy startować w tego typu rajdach. No i trzeba zweryfikować maszynę, co jej dolega, co jej poprawić, co jej usprawnić.
Co do dzisiejszego występu, na pewno pierwsze okrążenia pojedziemy bardzo zachowawczo, tak żeby zobaczyć jak te spawy wczorajsze, jak to będzie działało. Jeżeli się nic nie będzie działało, no to będziemy cisnąć o jak największą liczbę okrążeń na hicie. Są załogi, co robią po 8, my zrobiliśmy najwięcej 2,5 okrążenia. Trochę to boli, ale to są zawodowcy, my się uczymy. Firma. Co, jedziemy, 2 hity. Pierwsze okrążenie testowe, drugie okrążenie testowe. Musimy zobaczyć, czy to co uspowaliśmy pozwoli nam trochę gonić, czy nie. Najważniejsze u nas w sumie teraz dzisiaj to już nie gonić, bo i tak nie walczymy po wczorajszych stratach o żadne znaczne wyniki. Chodzi o to, żeby pojeździć i nakręcić jak najwięcej kółek, więc czas dla nas nie jest determinantem, tylko technika z dużą uwagą na to, żeby nie przywalić gdzieś kołem. To się zdaje być tutaj niewykonalnym, ale idziemy to zrobić, no to z dużą ilością jakby obserwacji z początku. Jak się da, będziemy przyspieszali, no ale jakby dla nas po wynikach, nie? Dzisiaj ostatni dzień tego wspaniałego wyścigu. Jesteśmy naprawdę w przepięknym miejscu. Ja się tu zakochałem w tym miejscu. To jest po prostu nie dosyć, że bardzo trudna do jazdy, to jest naturalna. No i piękna, w pięknej okolicy. Jest to miejscowość turystyczna. Dookoła jest rzeka, jezioro, bary, konie. Mnóstwo atrakcji. Do tego przy samym tym jeziorze leży ten tor. I zarąbista jest opcja, jak jesteśmy nad jeziorkiem, chcemy się wykąpać i słychać te silniki tutaj dookoła. No coś pięknego. Dzisiaj będzie naprawdę grubo. Dzisiaj już nie będzie w litości. Te auta po prostu dzisiaj będą jechać na maksa. To jest walka teraz o pierwsze 3 miejsca i pierwsze 3 załogi będą po prostu cisnąć. I dzisiaj naprawdę będzie walka. Wczoraj była walka, ale dzisiaj to co dzisiaj będzie działo, to będzie walka. Ja trzymam kciuki za Red Foxów, bo dojechać ten rajd do końca to będzie naprawdę ogromny sukces. I tak, pierwsza edycja, jak będzie dojechana do końca, to naprawdę, szczególnie w tym miejscu, jest chyba najtrudniejszy rajd, na jakim byłem. Nie widziałem jeszcze takiego trudnego rajdu, takiego terenu, gdzie auta się ścigają. No, to przekracza w ogóle wszystkie wyobrażenia. Oczywiście film tego nie odda, no bo wiadomo, na filmie pewne rzeczy się nie da idealnie odwzorować, ale jest to najtrudniejszy rajd, uwierzcie mi. Co tu się dzieje? To jest po prostu masakra. W dodatku dzisiaj będzie 34 stopnie. 34 stopnie w cieniu. Co wyobraźcie, jaki będzie upał? No po prostu... Kurde, gęsia skórka jest, patrząc co tu się dzieje na tym terenie. Jak te auta walczą, jeżdżą po sobie, przejeżdżają się. No bardzo kontaktowy sport, full kontakt. I no najpiękniejsza w ogóle formuła ścigania się i rywalizacji. No nie ma chyba lepszej formuły według mnie. Widziałem chyba wszystkie formuły offroadowe jakie są możliwe i ta jest no kurde przecudowna. No czysta rywalizacja, czysta walka w każdej klasie, nie tylko w klasie 4400. Legend, stock, UTV, wszystko tutaj walczy naprawdę kontaktowo. No i w dodatku w takim terenie, no na pewno tutaj trzeba wracać co roku. Polacy wracajcie, jeździcie w tych rajdach, jedźcie po Polskę. Kurde, zróbcie sobie 2-3 rajdy grube, europejskie, wyjeździcie się na cały rok. To jest zupełnie inny poziom, zupełnie inna formuła, no coś pięknego. Tu we Francji mamy teraz bodajże 6 ekip z Polski. Wszystkie jeszcze jadą, jedna się popsuła, UTV się wybuch, popsuł się, więc już dalej nie pojedzie. No ale reszta startuje. Szymon, Gembala, czyli Forlali Team jedzie dalej, Scarab Team jedzie dalej, AK4 Racing jedzie dalej, Red Fox jedzie dalej. Wszyscy jadą dalej, wszyscy będą walczyć do końca. Bo tu nie można się poddawać, tu trzeba po prostu walczyć. Wiadomo, jak ktoś jest tutaj pierwszy raz, no jedzie w tej formule, to ma pewien strach w oczach. Trochę nie rozumie, co tu się dzieje w ogóle. No ale tak tu jest, tak tu jest. Tu nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Większe auto przejeżdża po mniejszym aucie. W Olsztynie to rzadko się zdarzało, ale tutaj to jest notoryczne. Po prostu tu jest walka. No mam nadzieję, że uda się jak najwięcej takich ujęć nagrać i zobaczycie to, ale no nie wszystko uda się nagrać, no. Coś pięknego. Jeździcie w Ultra 4, bo to jest naprawdę cudowna formuła. Nie ma się czego bać, trzeba spróbować, zaryzykować. I tyle.
Pozdrawiam. Ma nie być lekko. Ma być ciężko, ma być trudno. Zbijaj, to nie chorobie. Zbijaj. Masz coś pilnie.
passe avec son feuillage. Et lui, c'est laisser garder la ligne propre. Ah. Bardzo dobrze, chłopaki! Bardzo dobrze! But definitely get it on your schedule for next year. I will be.
ogólnie rzecz biorąc, jak ta formuła? Nie, no to jest taka... Pieczątki? Nie, proszę cię, to jest w ogóle nie. To... Wracamy do pieczątek, jebie. Tak, nie ma to jak wejść w błoto, popachy, utachać się, nie jechać, ujebać linę. Nie, słuchajcie, jest tak wyjebiście, idziesz na ciśnieniu. Już wchodzi nam tak, że skręcamy w lewo, a już mu krzyczę, że zakręty jest w prawo, on już w zakręcie odbija. No idzie pięknie, no samochód dostał, pogotowane płyny, ale jest adrenalina. Tu jest taka kwestia, że jakby zróżnicować, to można nazwać prawdziwym takim sportem, bo pojawia się ta cholerna adrenalina, brak kontroli, rywalizacja, tempo i ciśnienie, co na każdym sporcie, jak masz taką rywalizację łeb w łeb. Przy pieczątkach jest zupełnie co innego, to są też zajebiste wyjazdy, zajebiste rajdy, ale zupełnie inny rodzaj emocji. Tam jest jakby przeprawa, wyprawa, taki trochę survival, też się ludzie śpieszą, potrafią się tam spiąć, ale to jest nieporównywalne. Jakby wyścig to wyścig, no. Widać co się dzieje na Bałtowach i innych miejscach, gdzie się tylko pojawia prolog. To trwa 3 minuty, każdy pizduje. A potem wielogodzinne walki, jazdy, pieczątki, przeciągania. Super miejsce, też fajne, ale tu jest sport. Jest sport, można to zrobić na ciśnieniu, na prędkości, ale trzeba myśleć. Trzeba myśleć, jak pojechać, jak zyskać, jak nie rozwalić maszynę. Maszynę można rozwalić w mgnieniu oka. Naprawdę na tych przejeździe 3 razy z nami trąbili, puściliśmy i im zjechaliśmy, za chwilę leżą. Po co? Znowu my ich mijamy. My swoim tempem, poszło dobrze. Edek, a weź zachęć innych Polaków, żeby startowali w Ultrasie, bo wiesz, ja zachęcam od paru lat, wiadomo, że to coraz ta liczba rośnie. W kraju to jest... Nie wezmę tej odpowiedzialności za zachęcanie i namawianie, natomiast na pewno jeżeli ktoś chce się bawić w offroad i w sport, to warto spróbować tego miejsca. I wbrew pozorom nie zawsze trzeba startować w 4400, bo to już się łączy z ogromnym wysiłkiem finansowym, organizacyjnym. Ale tutaj chłopaki w klasie Modified przyjechali we dwójkę, samochodzik, przerobiony DEF Tomcat. Nie są to małe pieniądze, ale nie są to jakieś kosmiczne budżety. We dwójkę sobie radzą i idą jak pioruny. W ogóle nie widowiskowo, jeżeli chodzi o porównanie do innych maszyn, ale prawdopodobnie to oni będą stali na pudle. Idą prosto, naprawiają furę, cały czas dobre numery. Gratuluję im i naprawdę warto. A my no na razie jeszcze mamy do dojechania. Mały niesmak po wczorajszym dniu, bo nam uciekł ten sport, ta rywalizacja, no bo już nie mamy szans na cokolwiek. No ale dzisiaj no poganiamy, pobawimy się, no pokażemy, że jesteśmy w stanie te 6-7 okrążeń tą furą tutaj wyciągać, a tak wyciągają tutaj najlepsi, no. Więc jak sobie udowodnimy to na drugim hicie, to znaczy, że jest tutaj o co przyjeżdżać i o co się ścigać i rozpychać łokciami. Ale mordęga. Płyn hamulcowy zagotowany, wspomagania zagotowane. Jest dobrze. Walczymy. No oczywiście, powolutku do gry. Wszystkie przejazdy, maszyny jak klękały, byłoby dobrze. Co się wydarzyło? Co tam się dzieje, tak? Silnik zaczął pukać, stukać. Spory wyczailiśmy, wjechaliśmy z powrotem. No i koniec. Silnika. Ale to trudna edycja, no nie wiem, no wiesz, opowiadaj. No. Nie, no taka jak powinna być, no jaka trudna, normalna, no taka jaka powinna być. Ma nie być lekko. Ma być ciężko, ma być trudno. Przechyły chyba zamordowały trochę silnik, brak oleju. Także już w tym momencie modyfikację będziemy wprowadzać na następne sucha miska. No myślę, że przede wszystkim przechyły. Na dzień dzisiejszy panewki prawie obrócone. Na szczęście wycofaliśmy się w momencie, gdzie jeszcze się kręcił. I skończyliśmy. Stukot był jeszcze, stukot silnika był jeszcze, znaczy no było słychać, ale jeszcze nie było źle. W miarę zareagowaliśmy, spuściliśmy olej, patrzymy, no opiłki metalu, także no niestety
jazdy nie można było kontynuować. Auto, auto nigdy nie pracowało w takich przechyłach. Tak, no bo dzisiaj się wciągaliśmy, to auto stało po prostu pionowo. Niewystarczająca ilość oleju na panewki, także, ale już myślimy już nad rozwiązaniem, także wkrótce będzie ulepszenie i miejmy nadzieję, że... No właśnie, o! Jest lista top secret, jest lista top secret. Możesz pokazać, że jest? Jest lista, Masz numer telefonu? Pokaż. jest lista top secret. Działamy, planujemy, widzimy się w Anglii. Właśnie. Jak było? Ciężko? Trudno? Rajd trudny, teren bardzo trudny, bardzo wymagający, bardzo niszczący dla samochodów. Super auta przygotowane wszystkie, tak że było z kim powalczyć. Mieliśmy niefart od samego początku, niestety. Błędna decyzja sędziego na pierwszym hicie, w którym jechaliśmy, skierowała nas w odcinek zamknięty, potem kazała nam się wycofywać. Wycofując się, uszkodziliśmy zawieszenie. Zakończyliśmy pierwszy hit bez żadnego okrążenia. Długa naprawa. Udało się w drugim hicie zrobić plan, pojechać wszystko najszybciej. Niestety w trzecim hicie znowu się odezwała ta pierwsza awaria. Doszło znowu do złamania wahacza. Kolejne naprawy, kolejne stracone okrążenia. Dzisiaj mieliśmy jeszcze szansę walczyć na ostatnim hicie o pudło. Niestety warunek był taki, że musieliśmy wszystko zrobić idealnie, bezbłędnie i bez żadnych strat. Na pierwszym kółku jadąc na dużym ciśnieniu rozwaliliśmy oponę, w związku z powyższym już wszystkie szanse medalowe odeszły w niebyt. Dlatego w tej chwili już jesteśmy po wszystkich hitach, wiemy, że nie mamy żadnego punktowanego miejsca. Pakujemy się, pewnie przyjedziemy za rok, bo jest fajnie, co tu dużo mówić. It wasn't bad, we were going pretty well. We didn't winch most of the laps because the course had opened up a bit, but then we had the rear prop shaft broke and we were only front wheel drive. We had to winch places where no one should ever have to winch, but it's okay, it was decent heat. Just this the only issue. Donc on est parti sur un rythme plus bas pour assurer la deuxième place et au final ça paye parce que le premier a fait aussi un peu des erreurs et donc on arrive à gagner cette course, quoi. Ciężki, jeden z cięższych rajdów, który ukończyłem. O, tak mogę powiedzieć, bo jeśli chodzi o prędkość i o trudność trasy, bardzo ciężka. Nie spodziewaliśmy się, że Francja będzie aż tak ciężka dla nas i dla samochodu. Także mega, że jesteśmy na mecie. To jest najważniejsze. Dobra, zaproszę tutaj innych Polaków do udziału. Tak, no jasne, warto. Jak my daliśmy takim czymś, bez części, z 2 paskami i z 2 rurkami i z pawarką, to naprawdę, no nie ma czego się bać, naprawdę. Świat należy dla odważnych, także przyjeżdżać. Super rajd, polecam naprawdę. No i chyba jest z kim powalczyć też na takim rajdzie, tak, nie? no naprawdę, tu są... Samo to, że walka była do samego końca, w zasadzie do ostatniego kółka, ostatniej pętli w zasadzie, nie? A rajderzy tutaj, powiem wam, że są piekielnie szybcy, nie? Jest tu parę takich ekip, że sami się dziwimy, że można jeszcze szybciej pojechać w takich partiach, gdzie my już naprawdę jedziemy powyżej naszego limitu. Ale jesteśmy na mecie, to jest ważne. I Maverick jest na mecie. Zobaczcie, że tak poklepcie pan jeszcze tutaj. Jest, super. I jeszcze rano już mieli niespodziankę, że my sobie zawalili sprawę, że dzięki tobie, Łukaszu, żeśmy w ogóle rozpoczęli tego hita pierwszego. Zaczęliśmy go 20 minut opóźnieniem. No, słuchajcie, chłopaki robili sobie jajecznicę właśnie, jak do nich zadzwoniłem. Ja pewnie jeszcze połowa spała i no niestety była pewna zmiana gdzieś tam na maila podana, niedoczytanie, niedopatrzenie i chłopaki spali, jak hit się zaczynał na 15 minut, a spali w hotelu 20 minut stąd. Ale powiem wam, że Tipo naprawdę po zakrętach wymiata. Także dojechali trochę po czasie, ale dużo ich stracili. jak po zakrętach. No dobra panowie, no to co? No zobaczymy, dojechać do mety, nie? No to jest najważniejsze w tym rajdzie, dojechać do mety chyba. No oczywiście, no. Jeszcze się widzimy na Dzisiaj był wręczenie nagród. Dokładnie. Nie wiem co się dzieje, ale chłopaki nie mają szczęścia. We have the devil in the pack. Co złamali, ale nie wiem do końca co, ale też połamali.
Biegi się zepsuły. Nie da rady rzucić wstecznego. A tak właśnie wygląda koło po jednej rundzie. Zobaczcie na te klocki. To wszystko odpada. To wszystko odpada. Te kamienie zabijają te opony. Jedna runda i na nową rundę trzeba nowe koła. Także tak to właśnie wygląda. Dużo mocy, koła się mocno kręcą, jest jak papier ścierny, te skały i po prostu rozpierdzielają wszystko.
Dobra, jedź. Pomóż mi koła. Dobra, tu. Gratulować! Zajebioza! Woda, no kto ma dla mnie wodę? Dawaj wodę do twoja. Panowie, naprawdę potrzebuję wody. Daj mi wypnę te. Ściągaj. O kurde, ty wodę. No, jeżeli mam mokro między nogami, to nie tego się zlałem, ale się mogą pocić. Trzeba wyjść. No, dobre doświadczenie. Nie wiem, czy zrobiliśmy 5 czy 6 kółek. Liczeniem nam szło gorzej. Stopera nie odpaliliśmy, ale mieliśmy robić swoje, jechaliśmy. Dość wolno, bo nas mijali typy, ale mieliśmy założenie, żeby nakręcić jak najwięcej kółek. I tak widzieliśmy, że już o żadne wyniki nie walczymy. No. Czyżby nie było głupio, że na liście będziemy mieli 2 okrążenia. No, tak robiliśmy 10, 12, może po 6, po 5 czy po 6 porobiliśmy, pamiętasz, Bartku? Kto ma zimną wodę? O kur... A jak dobrze. Miał być taki rajd 24-godzinny. Nikt by nie dojechał. Co? Przyklejone. Ciężko? Nie. Tak, mogę jechać znowu. Robciu, ale się zjebali to opcję na prawą. Moim zdaniem możemy nie zmieniać. Powietrze lub. Mogłaby coś kombinować, ale jest plus. Lepiej się schodzi. Ramię ściągnij. O. Ale kurwa zapierdol. Nie wyobrażacie. Rider w Polsce, zapomnijcie, to nie jest nic powiązane z tym. Ale pogoda, upadaj. Przez buta gotowana wodę. Dobrze, że miałem skarpetki z komuś. Zobaczcie, to łeb kurwa porządny. Jakie zwycięstwo, taki szampan. Polej zespół. Teraz szampan. Nie jest, jeszcze nie. Co? Namawiałem, co podobało się? Podobało się. Nie będziemy żałować, ale umówmy się, połowę kosztów naprawy na ciebie. Okej, nie zgadzam się. Przed kolejnym Ultra 4 jakieś weksle zaczniemy stosować. Jak się płacę, to wiesz. To jest zmęczenie? Nie, jest luz. Jest zajebiście. Naprawdę warto. Mówię wam takie przeżycie, że nie doświadczyłem, a ścigam się już 6 lat, 10 lat jeżdżę w offroadzie. To nigdy nie było takich emocji.
Naprawdę, nigdy. Jeździliśmy po Bałtowie, po Kaszówkach, co my, lajtowe jeździliśmy, jakieś 24-godzinne. To jest... Breslau jeździliśmy. Co za rajd, naprawdę. Jest takie ciśnienie, tromią na ciebie, przepuszczasz, za chwilę my ich bierzemy. Do końca jest kurwa walka. Aż wszystko mi chodzi. O Jezu. Jedna rzecz jest taka, że dobrze kamery nie oddają środu. Bo jednak tak 2 dni, sobie 3 dni od tego dnia w takim kombinezonie. Pralkę można powiedzieć, ale to już chyba zbędna higiena. Na pewno teraz to trzeba wysuszyć i jakieś grube pranie. Once we passed everybody, we slowed down. It was too hot. But car for repair? Yes, the car was repaired. It was okay now. No, it was good. The track was a little easier than yesterday, but we had no troubles at all, so no winching this today. And the car feels really good, so up to the next time. Ouais, donc on a fait la dernière spéciale pour assurer la 2e place. Et heureusement, parce que dans les derniers tours, il nous manquait vraiment de la puissance. Il y a certainement une géométrie du turbo qui se fait plus et on a vraiment eu de la chance de terminer. Donc voilà, on termine 2e et on est content. Not bad. It was so hot. It's tough out there. It's tough. I have to repeat, it's tough. But the temperature played its game today. The last heat we had a fuse of the gearbox fan, it went out and we overheated the gearbox, so we had to limp back to finish the lap pretty much. We could have done another lap, but it is what it is. It's not going to change the result for us. We're still happy. It's new engine, new gearbox, and it was good, very good test for it here. C'est une très belle course, hein, assez court, très physique quoi, sur les bras, et on est très content de notre course, on n'a pas eu trop de soucis mécaniques, on est très content. Voilà. Ok, and you? Première course pour moi, copilote c'est pas facile, mais ça s'est plutôt bien passé et on est bien content.